Cześć! W tym filmie przedstawię Wam pomysł na tanią, a zarazem rewelacyjną nawigację motocyklową, z której sam korzystam od kilku lat i z którą przejechałem kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Będzie to rozwiązanie oparte na starym, wodoodpornym smartfonie, którego można kupić za niewielkie pieniądze, a w połączeniu z odpowiednią aplikacją nawigacyjną da nam produkt kompletny. Pokażę Wam, który smartfon dysponuje bardzo dobrą jasnością ekranu, gwarantującą świetną widoczność w pełnym słońcu, a jego ekran dotykowy można obsługiwać w rękawiczkach. Ponadto jest odporny na wysokie temperatury i nie będzie wymagał zakupu dodatkowej karty SIM. Pokażę też, co zrobić, żeby wyświetlacz nie reagował na padające krople wody podczas jazdy w deszczu, a także jak skonfigurować interfejs, żeby urządzenie przypominało typową nawigację motocyklową, oraz dowiecie się, dlaczego nie powinniście w tym celu używać smartfona, z którego korzystacie na co dzień. Zaprezentuję również rewelacyjną darmową aplikację nawigacyjną, której sam używam i która może działać całkowicie offline, a ponadto umożliwi samodzielne planowanie trasy punkt po punkcie. Przy okazji pokażę też, jak sam tworzę długie, nawet kilkunastodniowe trasy po Europie oraz wiele innych ciekawych i przydatnych rozwiązań. Dowiecie się też, jakie zalety moim zdaniem ma tego typu rozwiązanie i w czym jest lepsze od dedykowanych urządzeń nawigacyjnych oraz wyświetlaczy działających na zasadzie Android Auto lub Apple CarPlay. Na moim kanale jest już podobny film, który bardzo zachwalaliście i który doczekał się ponad 170 tysięcy wyświetleń. Ale postęp jest nieunikniony i od czasu jego publikacji wiele się zmieniło, na przykład to, że smartfon tam przedstawiony nie jest już kompatybilny z nowymi aktualizacjami aplikacji nawigacyjnej, a sama aplikacja została rozwinięta. W związku z tym tamten film postanowiłem ukryć ze strony głównej mojego kanału, żeby nie wprowadzał w błąd, ale jeśli ktoś chciałby do niego wrócić, to w opisie pod tym filmem zamieszczam bezpośredni link. A teraz przejdźmy do konkretów, zaczynając od rzeczy podstawowej, czyli kwestia sprzętowa. Wybór używanych smartfonów jest spory, ale nas będą interesowały takie, które są odporne na kurz oraz wodę z dość jasnym podświetlaniem ekranu. Ja pierwotnie używałem wodoodpornego Samsunga Galaxy S5, który sprawdzał się świetnie, ale jak już wspomniałem, w pewnym momencie okazał się on niekompatybilny ze względu na stary już system Android, którego nie dało się zaktualizować i dlatego na początku 2024 roku dokonałem zmiany na nowszy, pancerny model Galaxy Xcover Pro, który spełnia wymogi standardu militarnego i posiada klasę odporności IP68, pozwalającą całkowicie zanurzyć go w wodzie, więc nie groźny mu kurz na drodze ani najbardziej ulewny deszcz. Posiada on system Android 13, który na pewno bardzo długo będzie zgodny z kluczową tu aplikacją, a wydajność samego urządzenia wystarczy w zupełności, ponieważ będziemy korzystać z dosłownie kilku niezbyt wymagających aplikacji, nie zaśmiecając urządzenia niczym innym co zbędne. Udało mi się upolować taki model na OLX w cenie 350 zł za urządzenie w naprawdę pięknym stanie. Jeśli dobrze poszukamy, to obecnie można go trafić jeszcze taniej. Może takich super ofert nie ma na pęczki, ale śledząc regularnie nowo pojawiające się ogłoszenia z tym modelem, wcześniej czy później trafimy. Oczywiście możemy wybrać inny smartfon o podobnych parametrach lub wykorzystać to, co się ma, jakieś starsze, niewykorzystywane już urządzenie. Zalety modelu Xcover Pro oprócz wspomnianej wodoodporności to bardzo dobra jasność ekranu, która zapewnia świetną czytelność również w pełnym słońcu. Ponadto nawet w upalne dni z temperaturą zbliżającą się do 40 stopni radził sobie doskonale. Nigdy też się nie zawiesił i nie sprawiał żadnych problemów. A o tym, jak odpowiednio skonfigurować takie urządzenie, opowiem później. Ktoś też może zapytać, po co kupować drogi smartfon, a nie użyć tego, z którego korzystamy na co dzień. To też wyjaśnię w dalszej części. Teraz przejdźmy do tematu potrzebnych aplikacji. Zacznijmy od najważniejszej, którą będzie aplikacja nawigacyjna. Kilka lat temu, gdy zmieniłem motocykl na turystyczny, czyli BMW RT, którym właśnie jadę, postanowiłem poszukać dla siebie idealnej nawigacji motocyklowej, która umożliwi mi samodzielne zaplanowanie tras wygodnie przed komputerem punkt po punkcie, a później realizowanie ich podczas jazdy dokładnie po takim śladzie, jaki ułożyłem. Postawiłem na aplikację działającą na smartfonie z możliwością planowania na komputerze, która jednocześnie będzie pozbawiona wszystkich wad, które posiadają popularne mapy Google. W ten sposób trafiłem na aplikację o nazwie Mapy.com, która jeszcze do niedawna znana była pod nazwą Mapy CZ, bo jest to propozycja od naszych czeskich sąsiadów, z którą przez kilka lat pokonałem już kilkadziesiąt tysięcy kilometrów.
Od razu zaznaczam, że nie jest to żaden materiał sponsorowany. Nie mam i nie miałem żadnej współpracy z tą firmą. Po prostu dzielę się tutaj moim rozwiązaniem, które w mojej subiektywnej opinii jest proste, tanie i sprawdza się wyśmienicie. Zacznijmy od kwestii podstawowej, czyli od zalet tej apki i w czym ona jest lepsza od popularnej mapy od Google, z której korzysta wielu motocyklistów, a która jest moim zdaniem jedną z najbardziej niemotocyklowych nawigacji. Po pierwsze, mapy.com umożliwiają pobranie szczegółowej mapy dowolnego kraju i korzystanie z niej całkowicie offline. W Google Maps można zaznaczyć jakiś obszar, ale mapa pobrana do pamięci będzie mocno okrojona, np. nie będzie się dało skorzystać z trasy pieszej i wielu innych funkcji. Kolejna zaleta mapy.com to możliwość naniesienia nieskończonej ilości punktów, które będą wyznaczać przebieg naszej trasy. W Google możemy takich punktów nanieść tylko 10, a ponadto po osiągnięciu każdego z nich musimy zatwierdzać kliknięciem w przycisk na ekranie chęć kontynuowania dalszej drogi, co podczas jazdy jest wyjątkowo upierdliwe. Te cechy dyskwalifikują ją jako narzędzie do planowania i realizowania dłuższych tras prowadzących drogami, które to my wskażemy, a nie narzuci je algorytm aplikacji. I tu trzeba to podkreślić, mapy.com to nie jest aplikacja dla osób, które chcą wskazać docelowe miejsce, kliknąć przycisk nawiguj i oczekują, że jakiś skomplikowany algorytm sam ułoży wyśmienitą motocyklową trasę pełną zakrętów. Absolutnie nie, to jest aplikacja dla osób, które tak jak ja uwielbiają samodzielnie planować trasę skrupulatnie punkt po punkcie. Tak w ogóle jest to jeden z moich sposobów na uprzyjemnienie sobie okresu zimowego, gdy motocykl przykryty jest pokrowcem w garażu. Wtedy czerpię przyjemność z planowania tras i prawie wszystkie, które realizuję w sezonie letnim, układam właśnie w zimie. Aplikacja mapy.com oczywiście jest dostępna w języku polskim. Można pobrać ją ze sklepu Play na smartfon lub odpalić na komputerze w przeglądarce internetowej. Wystarczy wpisać mapy.com. Sama rejestracja jest prosta, ale wymaga podania numeru telefonu i wysłania SMS-a z kodem aktywacyjnym. Aplikacja cieszy się dobrymi opiniami, więc nie miałem z tym problemu. Rejestrowałem się kilka lat temu i do tej pory nie otrzymałem żadnych wiadomości, reklam czy innych prób kontaktu na mój prywatny numer. Koszt SMS-a standardowy, czyli według taryfy naszego operatora. Ok, mamy utworzone konto, jesteśmy zalogowani, więc pokrótce objaśnię interfejs. Po prawej stronie mamy standardową wyszukiwarkę adresu. Następnie to, co będzie nas interesowało najbardziej, czyli planowanie trasy. A obok wszystkie nasze zapisane trasy. Ale wróćmy do planowania i zróbmy prostą demonstracyjną trasę po Krakowie. Najpierw wybierzemy punkt startowy oraz końcowy. Zaczniemy z Krzemionek w Krakowie, a kończyć będziemy gdzieś na ulicy Nowochódzkiej. Klikając na przycisk plusika pomiędzy adresami możemy dodawać kolejne punkty, przez które ma przebiegać nasza trasa. Dodajmy sobie ulicę Krakowską. Taki punkt możemy później dowolnie przesuwać. Dodawanie punktów możemy robić też w inny sposób, który ja bardzo lubię. Mianowicie klikamy w miejscu, gdzie przebiega nasza trasa, co powoduje utworzenie dodatkowego punktu, który możemy przesuwać według własnych preferencji. Ja na przykład chcę, aby moja trasa przebiegała wzdłuż Wisły ulicą Nadwiślańską. O, tędy. W taki sam sposób dodaję kolejne punkty. Możemy je usuwać klikając prawym przyciskiem myszy lub z menu bocznego po prawej stronie. W tym miejscu możemy zmienić kryteria trasy oraz wykluczyć odcinki płatne oraz autostrady. Oczywiście kryteria te będą miały marginalne znaczenie, gdy dodamy dużą ilość punktów, tworząc tym samym indywidualny przebieg trasy. A jeśli w czasie jazdy pominiemy któryś z punktów, oddalając się od niego, to nawigacja po kilkudziesięciu sekundach zacznie nawigować do kolejnego. Więc nie jest tak, że za wszelką cenę będzie się upierać przy pierwotnym planie, więc jest to dość inteligentnie zaprojektowane. W niektórych państwach można też skorzystać z monitorowania ruchu na drodze. Ja cały czas jeżdżę offline i z tej akurat opcji nie korzystam. Informacje o korkach specjalnie mnie nie interesują, bo projektuję trasy tak, by trzymać się możliwie z dala od tych najbardziej ruchliwych dróg, a poza tym wiadomo, motocykl rządzi się swoimi prawami. Natomiast w lewym górnym rogu możemy zmienić typ mapy. Z ciekawszych opcji w tym miejscu jest możliwość wyświetlania punktów z dostępem do obrazu z kamer internetowych. W ten sposób możemy podglądnąć aktualne warunki w pobliżu naszej trasy. Możemy też sprawdzić prognozę pogody na trasie, a w profilu wysokościowym dowiemy się, w którym miejscu osiągnie ona swoją szczytową wartość. Gdy już mamy gotową trasę, zapisujemy ją.
Każdą taką trasę możemy też wyeksportować do pliku GPX, klikając tutaj, jeśli chcemy użyć jej w innej apce obsługującej takie pliki. Natomiast import GPX znajdziemy w menu narzędzia. Ale okej, skoro już zaplanowaliśmy i zapisaliśmy naszą trasę, to możemy wrócić do motocykla. Zaparkowałem w miejscu, gdzie nasza trasa ma swój początek, czyli na krzemionkach obok wieży telewizyjnej. Uruchamiamy aplikację Mapy.com na smartfonie i jeśli jesteśmy zalogowani na tym samym koncie, które utworzyliśmy na komputerze oraz mamy dostęp do internetu, to w zakładce Moje mapy powinniśmy odnaleźć naszą dopiero co utworzoną trasę nazwaną po Krakowie, którą również z poziomu smartfonu możemy edytować. I tutaj ważna cecha tej nawigacji. Karta SIM nie jest nam w ogóle potrzebna w tym urządzeniu. Dostępu do internetu potrzebujemy tak naprawdę tylko na chwilę, żeby synchronizować nasze trasy pomiędzy kontami na różnych urządzeniach. Jeśli oczywiście dokonywaliśmy jakiejś zmiany lub utworzyliśmy nową trasę. Transmisja danych nie jest potrzebna do nawigowania, bowiem mapy każdego z państw możemy pobrać w całości do naszego urządzenia, korzystając np. z domowego Wi-Fi lub hotspotu udostępnionego z naszego osobistego telefonu i dalej używać już całkowicie offline, nie martwiąc się o dostęp do sieci czy opłaty za transmisję danych w krajach spoza UE. Okej, to odpalmy naszą trasę i ruszajmy na przejażdżkę po moim rodzinnym mieście, a w międzyczasie ja opowiem o tym, co się zmieniło od czasu opublikowania pierwszej wersji tego materiału. Aplikacja Mapy.com w podstawowej, całkowicie darmowej wersji umożliwia teraz przechowywanie w pamięci telefonu szczegółową mapę tylko jednego kraju. Więc jeśli nasza trasa będzie przebiegać przez kilka państw, to wymusza to na nas kasowanie mapy po przekroczeniu granicy i pobranie kolejnej lub korzystanie z aplikacji online. Żeby pobrać do pamięci dowolną ilość krajów, tak jak to było możliwe wcześniej i co jest najwygodniejszą opcją, to należy wykupić dostęp do wersji premium. I to jest jedna z najistotniejszych zmian, jakie tu zaszły. Do niedawna cała funkcjonalność w Mapy.com była dostępna absolutnie za darmo, ale niestety, co dobre, szybko się kończy. Choć tragedii nie ma, bo cena nie jest wygórowana, za roczną subskrypcję w czerwcu 2025 roku, czyli wtedy, kiedy nagrywałem ten film, zapłaciłem 46 zł, a przysługiwał też 7-dniowy darmowy okres próbny. I przypominam raz jeszcze, że nie jest to materiał sponsorowany. Za subskrypcję zapłaciłem z własnych środków, a za sprawą tego filmu dzielę się po prostu rozwiązaniem, z którego sam korzystam i uważam je za bardzo dobre i tanie. A jeśli ktoś nie realizuje długich tripów przebiegających przez wiele państw, to w zupełności zadowoli się funkcjonalnością podstawowej darmowej wersji. Ponadto w Mapy.com znajdziemy mnóstwo pieszych szlaków, czego na próżno szukać w popularnych mapach Google, a z czego nieraz korzystałem w Polsce i za granicą, czy to spacerując po słowackim raju, czy też po stożku Starowulkanu na Azorskich Wyspach lub nawet po mało popularnych ścieżkach na obrzeżach Krakowa. Mapy Google to dla mnie super nawigacja, gdy chcę po prostu dojechać do jakiegoś punktu możliwie jak najszybszą drogą, albo gdy chcę poszukać jakiejś firmy lub restauracji, sprawdzić jakie ma opinie i godziny otwarcia. Ale do planowania i realizacji tras motocyklowych to dla mnie wyjątkowo słabe narzędzie. Okej, czas na porównanie samego urządzenia, czyli nie najmłodszego już Samsunga Galaxy X Cover Pro z typowymi, dedykowanymi urządzeniami dla jednośladów. Po pierwsze jest tani, więc nie muszę się przejmować zostawiając go w uchwycie motocykla, idąc na przykład zapłacić za paliwo na stacji czy na szybkie zakupy. Jeśli nawet ktoś się pokusi, to strata ta nie będzie bolesna, nie mam też na nim żadnych cennych danych. I dlatego też nie używam w ten sposób swojego głównego telefonu, oprócz ryzyka kradzieży czy zniszczenia na skutek np. wypadnięcia z uchwytu podczas jazdy, zwyczajnie szkoda mi go niszczyć, narażając na działanie słońca czy innych warunków atmosferycznych. Nie wspominając już o tym, że drgania jakie przenoszone są z motocykla na urządzenie znajdujące się w uchwycie bez odpowiednich amortyzatorów mogą trwale uszkodzić stabilizację i optykę aparatów we współczesnych telefonach. Ale jedną z najbardziej kluczowych dla mnie cech jest fakt, że rozwiązanie oparte na dodatkowym smartfonie powoduje, że zawsze mam przy sobie dwa pełnowartościowe telefony z dostępem do dowolnych aplikacji. Jeden w uchwycie motocykla, drugi mój osobisty w kieszeni. Daje mi to duże poczucie bezpieczeństwa, zważywszy na to, że podróżuję głównie sam. Jeśli zdarzyłaby się taka sytuacja, że mój osobisty telefon uległby uszkodzeniu czy po prostu z jakiegoś powodu przestał działać, to wystarczy, że przełożę kartę SIM i mogę korzystać właśnie z tego, który używam jako nawigację, co może być nieocenione, gdy będziemy musieli się z kimś skontaktować, wezwać pomoc itd. Można powiedzieć, że jest to podwójne zabezpieczenie, bo działa również w drugą stronę.
W sytuacji, gdyby to Galaxy przestał działać, to wyciągam z kieszeni mój osobisty smartfon, na którym również mam zainstalowaną tą samą aplikację mapy.com, wkładam go do uchwytu i mogę jechać dalej, realizując dokładnie tą samą trasę. I między innymi z tych właśnie względów nie korzystam z innych rozwiązań, np. popularnych ekranów opartych o Android Auto lub Apple CarPlay, które już były recenzowane na wielu kanałach motocyklowych w ramach materiałów sponsorowanych i które ja również miałem możliwość otrzymać za darmo wraz z ewentualną prowizją od sprzedanych sztuk z mojego linku polecającego, oczywiście w zamian za zrobienie recenzji. Firma ta kontaktowała się ze mną już 3-krotnie i odmówiłem, nie dlatego, że uważam to za jakieś złe rozwiązanie, ale po prostu takie, które mi nie odpowiada. Po pierwsze, ekran Android Auto nie jest urządzeniem niezależnym, wymaga stałego podłączenia ze smartfonem poprzez Bluetooth i w razie jego utraty lub uszkodzenia taki ekran staje się bezużyteczny. Druga kwestia to gabaryty. Jest większy niż smartfon, który jednym ruchem wyjmuję z uchwytu i chowam do kieszeni, gdy mam zamiar oddalić się od motocykla na dłużej. Taki wyświetlacz Android Auto do kieszeni raczej się nie zmieści, a jeśli nie jest to wersja dedykowana do zamontowania w oryginalnym uchwycie motocykla BMW, to demontaż nie jest już taki szybki i wygodny. Oczywiście urządzenia takie mają inne zalety, jak możliwość połączenia się z interkomem i przekazywania połączeń telefonicznych czy łatwe sterowanie muzyką, ale ja z tego i tak bym nie korzystał, zwłaszcza z telefonu, co pod tamtym filmem niektórych Was dziwiło. Słuchajcie, nie każdy działa tak samo i to, co dla kogoś jest dziwne, dla mnie może już takie nie być i odwrotnie. Moje solowe podróże motocyklowe to jest dla mnie absolutna świętość, zupełnie co innego niż jazda samochodem, gdzie mogę sobie na głośno mówiącym rozmawiać do woli. Ale na motocyklu to zupełnie co innego, nie jestem wtedy dostępny dla nikogo, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś zawracał mi głowę, gdy czerpię przyjemność z jazdy. To jest mój czas i bardzo go sobie cenię. Dzwoniący musi uzbroić się w cierpliwość, dopiero na postoju odpowiadam na nieodebrane połączenia. Oczywiście każdy ma swój motocyklowy mindset i absolutnie rozumiem, że dla kogoś innego może to być akurat ważne, żeby móc taką rozmowę prowadzić. Chciałbym też zaznaczyć, że materiał ten nie ma na celu dyskredytować innych urządzeń, jak wspomniane ekrany Android Auto czy jeszcze droższe rozwiązania typu Garmin czy TomTom. Jeśli ktoś takich używa i funkcjonalność, którą oferują, uważa za niezbędną, to absolutnie nie mam zamiaru tego krytykować. Materiałem tym chcę jedynie pokazać prostą i tanią alternatywę mającą wiele zalet, z której sam korzystam z zadowoleniem. Pokazać po prostu, że można też inaczej. Wracając do tematu, aby jeszcze bardziej poprawić obsługę, zainstalowałem dodatkową aplikację Square Home. Jest to darmowy launcher, który można pobrać ze sklepu Play i skonfigurować tak, by ekran główny stał się wygodnym menu z dużymi kafelkami ograniczonymi do kilku aplikacji, z których będziemy korzystać, co bardzo ułatwi obsługę podczas jazdy, upodabniając interfejs do typowego urządzenia nawigacyjnego. Xcover Pro jest smartfonem do zadań specjalnych, więc został zaprojektowany tak, żeby można było go obsługiwać w rękawiczkach. Dotyk działa zarówno poprzez skórzane, jak i tekstylne. Zostaje jeszcze kwestia reagowania ekranu na krople deszczu. Ja akurat z tym problemów nie mam, bo ekran ustawiłem w orientacji pionowej, w dodatku osłonięty jest dużą szybą i krople nie inicjują dotyku. Ale gdyby tak się działo, to można sobie z tym poradzić, instalując odpowiednią aplikację umożliwiającą szybką dezaktywację dotyku, gdy zaczyna padać. Pod poprzednim filmem był kilkukrotnie podnoszony problem zasilania telefonu w czasie deszczu, bo gdy urządzenie wykryje wilgoć w gnieździe USB, to rozłączy ładowanie i co wtedy? Mówiąc krótko, nic. Jechałem w deszczu wiele razy i dopiero po dłuższym czasie takie coś miało miejsce, ale wtedy smartfon zaczyna korzystać ze swojej baterii i nigdy nie zdarzyło mi się jechać w tym deszczu tak długo, żeby bateria rozładowała się całkowicie. Ale nawet gdyby okazało się, że bateria ta jest słaba, bo przecież to używany smartfon i jej stan może być różny, to model Xcover Pro ma tę zaletę, że posiada wymienną baterię. Wtedy kupujemy nową i mamy spokój na lata. Kolejna dodatkowa aplikacja, która akurat w moim przypadku okazała się niezbędna, służy do mapowania przycisków. Umożliwia ona dezaktywację bocznych przycisków głośności. Było to konieczne, ponieważ ułożenie telefonu w uchwycie, którego używam, powodowało ucisk na te właśnie przyciski, w efekcie czego regularnie pojawiał się pasek głośności na ekranie. Uchwyt, którego używam od 2022 roku, to RAM Mode Quick Grip XL, bardzo mocny i pewnie trzymający. Przykręciłem go do uchwytu dedykowanego pod kokpit mojego motocykla, dodatkowo zamontowałem z tyłu port zasilający USB.
Ponadto w zaawansowanych opcjach programisty wyłączyłem automatyczne wygaszanie ekranu, gdy telefon podpięty jest do stałego ładowania. Powoduje to, że gdy zgaszę motocykl, po chwili wygasza się również ekran, a gdy włączę zapłon, urządzenie automatycznie wzbudza się, co daje efekt, jakby było zintegrowane z motocyklem. Ale zaznaczam, że nie w każdym smartfonie może to zadziałać i nie zadziała też, gdy zasilanie będzie bezpośrednio z akumulatora, a nie po stacyjce. No i żeby takich zmian w ustawieniach dokonać, należy wcześniej odblokować opcję programisty. Jest to dość proste, ale jeśli ktoś nie wie, jak to zrobić, to polecam wpisać w wyszukiwarce wraz ze swoim modelem telefonu. Na koniec kilka słów o tym, jak wyszukuję fajne drogi i układam trasy, którymi dzielę się z Wami pod filmami z podróży. To nic skomplikowanego, ale czasami okazuje się dość czasochłonne. Odpalam sobie wygodnie na komputerze mapę Google, wybieram cel podróży i staram się wyszukać po drodze jakieś kręte, ciekawe odcinki, możliwie z dala od terenów zabudowanych czy ruchliwych głównych dróg. Gdy coś przykuje moją uwagę, to upuszczam ludzika Street View, by dokładnie obadać teren i jeśli widzę, że zdjęcia są aktualne i droga mi się podoba, to przechodzę do strony mapy.com i planuję tamtędy przebieg mojej trasy. Jednak może zdarzyć się tak, że droga na fotkach wygląda niczym wyjęta wprost z postapokaliptycznej przyszłości, ale zdjęcia są nieaktualne, pochodzą przynajmniej sprzed kilku lat. Wtedy mamy dwa wyjścia. Pierwsze to optymistycznie założyć, że tak fatalna nawierzchnia została przez te lata wyremontowana. Albo wyjście drugie to wpisać do wyszukiwarki oznaczenie tej drogi lub nazwy miejscowości, przez które przebiega i spróbować znaleźć jakieś informacje o aktualnym jej stanie. Ja z lenistwa wybieram zazwyczaj ten pierwszy wariant i z reguły wychodzę na tym dobrze. Podsumowując, jeśli lubisz samodzielnie planować trasy, wytyczając ich przebieg punkt po punkcie, które po zapisaniu od razu będziesz mógł użyć w motocyklu, korzystając z rozwiązania, które przejrzyście i intuicyjnie poprowadzi cię do celu, mogąc działać całkowicie offline, do tego kosztuje mniej więcej tyle co 2 pełne baki paliwa w turystycznym motocyklu i jednocześnie może stanowić urządzenie rezerwowe dla twojego osobistego smartfona, to polecam i to bardzo. Ja korzystając z tego rozwiązania przejechałem już kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, głównie używając na swoim motocyklu, ale korzystałem też na skuterze podróżując po Tajlandii i Kambodży, a także pieszo. Moimi autorskimi trasami stworzonymi w omawianej aplikacji dzielę się z Wami regularnie, udostępniam je całkowicie za darmo. Linki do nich znajdziecie w opisie pod filmami z moich motocyklowych podróży, których już trochę się tu uzbierało. Jeśli macie utworzone konto i jesteście zalogowani, wystarczy kliknąć w link, a po załadowaniu trasy zapisać ją w katalogu swoich tras i korzystać dowoli, również modyfikując ją na własne potrzeby. Tutaj taka mała wskazówka, jeśli załadujecie tak obszerną i skomplikowaną trasę jak na przykład ta, to może ona trochę przymulać, zwłaszcza na smartfonach o małej wydajności. Dlatego najlepiej otworzyć ją na komputerze i podzielić na kilka etapów. Ja tak robię, kasując część punktów i zapisując pod nazwami z nadaną kolejną numeracją z orientacyjnym założeniem, że jeden etap przypadać będzie na jeden dzień podróży. I pamiętajcie też, że otwierając taką trasę, która przebiega przez wysokogórskie przełęcze, w okresie zimowym zobaczycie wiele odcinków oznaczonych jako zamknięte. To normalne, ponieważ o tej porze roku trasy te są nieprzejezdne i pozamykane. Mam nadzieję, że poruszyłem i wytłumaczyłem tutaj absolutnie wszystkie kwestie związane z tą nawigacją i smartfonem, o które pytaliście w komentarzach pod poprzednim materiałem. I przy tej okazji też mała uwaga. Jeśli macie jakiś problem z omawianą tu aplikacją mapy.com, nie możecie założyć konta, czy coś Wam nie działa, to proszę nie piszcie z tym do mnie. Ja nie jestem technikiem pracującym dla tej firmy. U mnie, jak i u większości użytkowników, wszystko działa jak należy, a dziwne problemy, z jakimi niekiedy piszecie, są mi obce i nie potrafię pomóc. Od tego jest dział wsparcia technicznego i zakładka pomocy oraz ta do zgłaszania problemów i uwag, gdzie obsługa na pewno Wam pomoże. Oczywiście wcześniej upewnijcie się, czy wszystko robicie jak należy, na przykład podając numer telefonu poprzedzony kierunkowym podczas rejestracji i tym podobne, bo to są zazwyczaj najbardziej powszechne, banalne powody problemów. I pamiętajcie również, że czas płynie, aplikacja jest rozwijana i to, co zaprezentowane zostało w tym materiale opublikowanym w połowie 2025 roku, za kilka miesięcy może już nie być aktualne. W tym celu koniecznie zaglądnijcie do opisu pod filmem tak pro forma, bo jeśli zaszły jakieś kluczowe zmiany, to tam będę dodawał aktualne informacje o tym. A jeśli materiał Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę i komentarz oraz upewnijcie się, że subskrybujecie mój kanał.
A tych, co lubią ciekawe i nie zawsze oczywiste rozwiązania, które można zastosować w motocyklu, zachęcam, by zobaczyć ten oto film, gdzie takimi się z wami dzielę. Link wyświetla się w prawym górnym rogu. No i zapraszam do oglądania innych moich filmów, głównie z podróży motocyklowych, których cały czas tu przybywa. A tymczasem do następnego. Na razie.